ale może się nie znam. Całkiem możliwe, bo jestem blondynką. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będziemy komentować Szwajcarię oraz Cypr. Mam nadzieję, że będziecie mnie dobrze słyszeć, bo nagrywam późno w nocy i nie chcę nikogo pobudzić, więc nie będę darła tak ryja jak zawsze, ale może w sumie się właśnie ucieszycie, bo to będzie filmik, na którym nie będę darła mordy, więc jeżeli komuś to przeszkadzało, no to dzisiaj ma po prostu święto narodowe dla siebie. A jak Wam będzie za cicho, no to nie wiem, podgłośnijcie sobie, przepraszam Was, ale no muszę to nagrać, trudno, no jest bardzo późno w nocy, ale wiem też, że już mnie gonią te terminy z tymi filmikami, więc no muszę jakoś wydłużyć tę dobę i po prostu nagram to w nocy. A może dzięki temu ten filmik będzie filmikiem ASMR i ktoś przy nim uśnie. Trzeba szukać pozytywów. No i jeszcze szybciutko zanim zaczniemy, to muszę Wam wyjawić mój sekret, czyli moje top 3, o które Was pytałam niedawno na karcie społeczności. No i zacznijmy od tego, że nikt nie zgadł, nikt nie wytypował tego poprawnie. I teraz uwaga, za chwilkę poznacie moje top 3. Przygotujcie się na to psychicznie, ono się tutaj pojawi. Teraz taka muzyka wprowadzająca taką atmosferę napięcia. Uwaga. Tada! Proszę bardzo, to jest moje top 3 na ten moment. Jako że nikt nie obstawił prawidłowo, to pozwolę sobie pozdrowić wszystkich, którzy wzięli udział w tym mini konkursie. Bardzo Wam dziękuję. No i co? No, nie udało się, może następnym razem. Na pewno chciałabym w najbliższym czasie zrobić też takie coś, żebyśmy mogli my wybrać naszego zwycięzcę Eurowizji 2025. I ja Wam zostawię jakiś formularz do głosowania, albo może z Corwiza zrobię, żebyście mogli Wy głosować, jak Wy uważacie, przyznać swoje punkty od 1 do 12 w skali eurowizyjnej i na przykład któregoś tam dnia będzie deadline i sobie opowiemy o tym, jak wygląda właśnie nasze głosowanie. No ale to zobaczymy, Na pewno bym chciała, na pewno mam taki plan, ale na pewno to zrobię. No i zaczniemy sobie od Szwajcarii, która wybrała dzień wcześniej niż Cypr. No i Szwajcarzy wybrali Zoe Me z piosenką Voyage. Ja tej piosenki jeszcze nie słuchałam, nie znam jej, więc jestem ciekawa. Słyszałam tylko, że to jest ballada, więc zobaczymy, czy mi się spodoba, czy nie. Ale i tak musimy zacząć od tego, jak Szwajcaria radzi sobie na Eurowizji w ostatnich latach. No a Szwajcaria radzi sobie w ostatnich latach naprawdę całkiem nieźle. Od paru lat praktycznie co roku mają świetne wyniki, najczęściej są w top 10, no i oczywiście rok temu wygrali. Co prawda w 2022 roku i 2023 roku mieli trochę słabsze wyniki, no ale nadal mieli finały, no i nie byli na końcu, byli w okolicach 20 miejsca, więc no są to słabsze wyniki, ale nadal nie było tragedii. A jak sobie w tym roku poradzą jako gospodarze? No dopiero się to okaże, tak, zrymowało się. W każdym razie zapraszam Was na moją reakcję na piosenkę ze Szwajcarii. No faktycznie ballada. Na razie taka nie w moim stylu, trochę jak Wiktoria z Bułgarii. Ten wokal taki lekko szepczący, dużo tych takich czyli dokładnie to, czego nie lubię. Kwiatuszki mają. Fajnie, bo ja lubię kwiatuszki. Znowu mi ktoś działkę okradł. O Boże, przepraszam. Czy to może znaczyć, że mam alergię na takie piosenki? A czy nie krzywdzi mnie to, nie boli mnie to? Ale czy wywołuje to we mnie jakiś większy szał? Też nie. Takie, wiecie co, to jest dobre na tę porę, bo jest godzina 2:15 w nocy i to jest takie właśnie przed spaniem. No, rozkręca się. Widzę, że jakaś kulminacja wjeżdża i to już jest fajne.
Szkoda, że tak krótko. Nie no, ja tęsknię za Johnem ze Szwajcarii. To były Szwajcarie. Kiedyś to było, nie to co teraz. Okej. Mam wrażenie, że to była bardzo poprawna ballada, taka, żeby ani nie przesadzić, ani żeby nie było tragedii, żeby nie pójść w taką typową pościelówę. Natomiast mam wrażenie, że tą właśnie taką zapobiegawczością trochę ta piosenka straciła na tym. To było takie no okej, ale nic więcej niż okej. Nie wzbudziło to we mnie jakichś takich emocji. Nie było tutaj takiego dramatyzmu. Ja ogólnie nie przepadam za balladami jakoś tak bardzo mocno, ale jeżeli jeszcze ballady mają w sobie taki dramatyzm, taką bardzo mocną emocjonalność, to spoko, to ja wtedy lubię często takie ballady. A tutaj mam wrażenie, że to było takie właśnie bardzo spokojne. Był ten jeden moment takiej kulminacji, takiej większej intensywności. To mi się podobało, ale całościowo ta piosenka mnie bardziej uśpiła. Jakoś tak, no nie wiem. To jest znowu ewidentnie piosenka z kategorii takich, które nie robią na mnie ani super złego wrażenia, ani jakiegoś bardzo dobrego. Sama nie wiem, co o tym sądzić. W ogóle wokal tej dziewczyny, taką Wiktorią z Bułgarii mi troszeczkę, no nie wiem, dawał mi taki vibe. A właśnie ja za Wiktorią za bardzo nie przepadałam, bo ona miała właśnie takie te wstawki z takim mruczeniem i tutaj też to było. I to mi jeszcze dodatkowo psuło odbiór, bo gdyby w tym wokalu tej dziewczyny było więcej takiego właśnie takiej mocy, takiej emocjonalności, to spoko. Podejrzewam, że bardziej by mi to wtedy weszło, ale w tej wersji tak średnio, no. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Aha. No brakowało mi tu czegoś, brakowało mi tutaj więcej tej mocy, więcej takich emocji, nawet balladowych, ale właśnie emocji. Ja chciałam, żeby to zostawiło jakiś ślad po sobie we mnie, a nie zostawiło żadnego. To nie znaczy oczywiście, że to było tragiczne, ale tak jak mówię, no do takiej fajności to mi tutaj sporo brakowało. Okej, ocena dla Szwajcarii. Serio, waham się pomiędzy 2 a 3. Wydaje mi się, że chyba jednak właśnie bardziej 2 bo no 3 to już jest takie coś, do czego ja bym może i wróciła chętnie. A tutaj mam wrażenie, że jednak nie, że ja chyba nie chciałabym do tego wrócić. Bo na przykład mamy taką Austrię, która też jest balladą, ale tam po prostu jest emocje, jest jakieś tempo tych emocji. Pomimo, że to jest ballada, to rzeczywiście ona wywiera wpływ taki na mnie, a tutaj sami wiecie. Więc no 2 musi zostać na ten moment, chyba że się coś zmieni, ale no zobaczymy. Jakie szanse Szwajcaria ma na Eurowizji w maju? No i tutaj oczywiście oni są w finale automatycznie, jako że w zeszłym roku wygrali, no to oczywiście w tym finale się znajdują i ocenię właśnie to, jak ja widzę ich szanse w tym finale. No i wydaje mi się, że oni chcieli coś takiego bezpiecznego wybrać, coś co nie sprawiłoby, że wygrają drugi raz i musieliby drugi raz organizować Eurowizję, ani coś takiego, co sprawiłoby, że oni będą gdzieś na samym końcu i będą się wstydzić. Myślę, że to będzie gdzieś po środku. Ja tutaj widzę takie szanse na środek stawki, może gdzieś ciut wyżej niż sam środek, taki równy środek, ponieważ no to się będzie wyróżniało w takim roku, w którym jest bardzo dużo intensywnych, mocnych piosenek, ale nadal nie uważam, żeby to miało szansę na top 10 na przykład. No może być gdzieś w okolicach top 10, ale raczej poza niż w samym właśnie top 10. To tak ja myślę, no nie wiem. Ja się nie znam ogólnie, zarobiona jestem, także zapytałabym mojego kota, ale kot śpi. Chociaż jest szansa, że się obudzi niedługo, bo 2 w nocy to jest pora właśnie takiego jej miauczenia i przypominania, że halo ludzie, wy śpicie, a ja tu jestem i ja potrzebuję uwagi.
Więc może tak być, że kot zaraz zaszczyci nas swoją obecnością, ale nie liczyłabym na to. Jeżeli ktoś w tym domu ma zaskakiwać swoją obecnością, to raczej ja, jej wysokość kota, niż ona mnie. No dobra, i jako że ja nie mam już więcej chyba nic do dodania w przypadku Szwajcarii, to przejdziemy sobie do Cypru. No i słuchajcie, Cypr. Cypr, tak jak co roku, wybrał wewnętrznie. No i z Cypru pojedzie Theo Iwan z piosenką Sz, która jest idealna na tę godzinę, jako że powiedziałam Wam, że muszę dzisiaj być cicho i nie wydzierać się tak jak zawsze, więc idealne się trafiło, idealne. Ja tej piosenki de facto nie znam, ale słyszałam jej dosłownie kawałeczek refrenu, gdzieś tam na Twitterzu mi się pojawił i sobie otworzyłam, ale generalnie to tak z 5 sekund dosłownie tej piosenki znam. No coś tam już sobie o niej wstępnie pomyślałam, ale no daleka jestem od jakiegoś werdyktu czy oceny, czy to mi się podobało, czy nie. Bo, no mówię, to było zaledwie kilka sekund i mogę powiedzieć w zasadzie, że ja tej piosenki praktycznie nie znam. Ale zanim poznam ją w całości, to jeszcze muszę Wam powiedzieć, jak Cypr radzi sobie w ogóle w ostatnich latach na Eurowizji. No i muszę Wam powiedzieć, że Cypr radzi sobie całkiem nieźle. Może nie są to jakieś niesamowicie dobre wyniki za każdym razem, ale zdarza im się naprawdę na niezłym miejscu skończyć. W ostatnich latach przeważnie są w finałach. Raz w 2022 roku ich w finale nie było, ale generalnie tak to są co roku w finale, no i robią tam całkiem takie przyzwoite wyniki. No może nie są jakieś niesamowite za każdym razem, ale przeważnie gdzieś tam się kręcą w okolicach miejsca 12, 13, no te okolice. Czasami jest trochę gorzej, czasami jest miejsce na przykład 15 czy 16, no ale nadal to jest daleko od takich najgorszych miejsc, a w 2018 roku byli nawet na drugim miejscu, więc ogólnie jak na takie małe państwo w sumie jak Cypr, to uważam, że wyniki mają naprawdę spoko. A jak będzie w tym roku, no to przekonajmy się w sumie i zobaczmy, co tam nam Theo Iwan będzie szyszował. Zapraszam. Hush, hush, if you know my name, then please don't repeat it. No jakiś taki mało szyszowy ten początek. Jezus Maria, jakie spojrzenie, ja się boję. Chłopie, boję się ciebie. I też, że w teledysku też obracanko obrazu. Oj, to jest ten fragment, który słyszałam mniej więcej. Takie cyfrowe to jest, no. Takie w ich stylu. Chłopie, nie haszuj mi tyle. Dziwny jest ten teledysk, w sensie sama nie wiem, jaki mi to daje vibe. Czy to jest mocne i to jest całkiem spoko, ale z kategorii tego typu piosenek jakoś nie bardzo. Dużo bieganka. Na pewno to zwraca moją uwagę. Jakoś te jego spojrzenia mnie przerażają. W sensie jakby mnie pod domem zapytał o drogę, to bym powiedziała, że ja nie stąd. Ja nie wiem, ja tu nie mieszkam. No wiecie, no... Nie wiem, może wy wiecie, bo ja nie wiem. No... Szyszuję, no. Wiecie co? Wydaje mi się, że to było całkiem spoko, ale ogólnie to jest piosenka w takim właśnie dość intensywnym klimacie. Dużo jest takich w tym roku i jeśli o ten rok chodzi, to ona no zdecydowanie nie należy do najlepszych z tej kategorii. Czułam to, że mnie to interesuje jakby ten teledysk i ta piosenka, ale było w tym coś takiego, czego nie umiem nazwać. Mam takie wrażenie, jakby tutaj oni chcieli, żeby on grał mocniejszą postać w tym teledysku, niż rzeczywiście ta piosenka sama w sobie jest. Przez co momentami właśnie ta jego postać, którą on wykreował w tej piosence, była dla mnie taka aż za bardzo, taki jakby przerost wszystkiego. Nie wiem, jak to nazwać. Aczkolwiek no całościowo na pewno nie było to jakieś złe, nie było to jakieś bardzo nieprzyjemne,
ale to znowu było coś, co tak nie do końca do mnie trafiło, mimo wszystko. Może to jest właśnie kwestia tego, że takich intensywnych piosenek mamy w tym roku bardzo dużo i już mam wrażenie, że ja mam trochę przesyt i mam też już takich kandydatów spośród właśnie tej kategorii utworów, którzy zdecydowanie do mnie przemówili, a tutaj no mam wrażenie, że może już te szczegóły jakoś tak decydują o tym, że niekoniecznie, bo ja mam taki sprzeczny odbiór tej piosenki. O, sprzeczny odbiór to będzie idealne podsumowanie tego, co ja czułam i co ja myślę właśnie o tej piosence, że te emocje moje wobec tej całości są takie sprzeczne bardzo, bo z jednej strony spoko, całkiem bujało, z drugiej strony miałam wrażenie, że było w tym coś, co mnie zniechęcało właśnie do tego, żeby dalej to oglądać, pomimo, że mnie to ciekawiło. Okej, ocena dla Cypru. No i wiecie co, jako że ja się tutaj waham i mam takie sprzeczne emocje, to dopóki ja sobie chyba tego jakoś nie uporządkuję w głowie, to myślę, że chyba jedynym wyjściem będzie tutaj ocena 3. Bo dopóki ja takie sprzeczne emocje mam, to ja właściwie nie wiem tak do końca, czy to mi się bardziej podobało, czy mi się nie podobało. No i chyba musi być ta 3. No stety bądź niestety, ale wydaje mi się, że ja bym się z inną oceną chyba nie czuła sprawiedliwie. Jakie szanse ma Cypr na tegorocznej Eurowizji? To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ to jest druga połowa pierwszego półfinału. I teraz tak, muszę sobie zerknąć i w sumie chyba policzyć, kto moim zdaniem wchodzi na pewno i zobaczyć, ile tych wolnych miejsc zostało. No i ciekawa wiadomość jest taka, że moim zdaniem jest 9 takich piosenek, które raczej na pewno wejdą. No i zostaje nam właśnie taki jeden wolny slot. I pytanie, czy to może być Cypr? Ja się oczywiście w tych moich obliczeniach mogę mylić, bo mogłam sobie wytypować kogoś, kto tak naprawdę jednak jakimś cudem nie wejdzie. Ale no raczej starałam się takich najmocniejszych kandydatów sobie do tych moich obliczeń tam dokładać. No i wyszło mi 9 krajów. I nawet ja praktycznie jestem pewna, że ktoś spośród nich nie wejdzie i zrobi mi niespodziankę, bo wątpię, żebym aż tak dokładnie to obstawiła, ale no załóżmy, no bo ja się muszę czymś sugerować, na czymś bazować, no bazuję na tych swoich przekonaniach, no i według tych moich przekonań 9 krajów wchodzi i zostaje jedno wolne miejsce. Właśnie, czy to może być Cypr? No teoretycznie może, ale nie musi. Znaczy ja sobie policzyłam też w sumie w tych moich pewniakach Belgię, a jak teraz tak sobie myślę, to jeżeli miałabym spośród tych moich pewniaków teoretycznych wskazać kogoś, kto jednak ma szansę na to, żeby jakimś cudem flopnąć, to może to być Belgia. No tylko pytanie, czy to coś nam zmienia w przypadku Cypru, bo w zasadzie w ogóle tak sobie teraz pomyślałam, że ta Belgia i ten Cypr to jest podobny klimat muzycznie. I teraz pytanie, czy oni się jakoś nie wygryzą nawzajem, że właśnie wejdzie albo Cypr, albo Belgia, czy wejdą obaj. I zostaje nam tutaj kilka takich państw, które no może i między innymi to jest na przykład Chorwacja, Azerbejdżan, na przykład też właśnie Cypr. Myślę, że właśnie tutaj nie mam pewności. Znaczy, jeżeli miałabym obstawiać tutaj szanse Cypru, czy oni wejdą, czy nie, no to mimo wszystko ja bym się skłaniała ku temu, że może być ciężko, ale to będzie zależało też od tego, jaki oni będą mieli staging, jakie będzie wykonanie tej piosenki i jednocześnie jakie będą stagingi i wykonania tych innych piosenek takich z pogranicza. Ale może się nie znam. Całkiem możliwe, bo jestem blondynką. No i jeżeli chodzi o dzisiejsze piosenki, to myślę, że z mojej strony to byłoby na tyle na dzisiaj. Natomiast muszę jeszcze wybrać oczywiście, którą z tych dwóch propozycji wolę. No i zastanawiam się bardzo mocno, bo oceny są zbliżone, ale ja chyba bliżej jestem tego, żeby wybrać Cypr, bo Cypr wywołał we mnie jakieś w ogóle emocje.
pomimo że sprzeczne, to jednak wywołał, a Szwajcaria tak, no, zostawiła mnie z takim zobojętnieniem trochę, więc okej, no jak mam wybrać, no to wybieram Cypr dzisiaj. Na ten moment dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmu. Przypominam Wam o subskrypcjach, ponieważ to zwierzątko tutaj weryfikuje bardzo dokładnie, czy oglądając zostawiacie subskrypcję, czy nie. I przypominam, że to zwierzątko ma ząbki i może Wam przegryźć kabel od internetu. Także ja bym się zastanowiła. By the way, to jest w ogóle mój króliczek, także wiecie, jedno słowo starej i kable będą chrupiące. Zostawcie również łapki w górę, jeżeli Wam się podobało. Jeżeli Wam się nie podobało, no to nie wiem, też możecie zostawić łapkę w górę. No dlaczego nie? A co? Gdzieś jest powiedziane, że jak się nie podoba, to nie można? Też można. Oczywiście obowiązkowo zostawcie mi też komentarz, co myślicie o tych piosenkach, czy Wam się podobają, która bardziej Wam się podoba, czy się ze mną zgadzacie, jak oceniacie w ogóle szanse właśnie tych dwóch państw na tegorocznej Eurowizji. No a ja będę się już zbierała do spanka, dziękuję Wam serdecznie, widzimy się wkrótce, no i co? Do zobaczenia!